Miłośnik owiec i baranów, co z pewnością ułatwia mu obserwowanie sceny politycznej, choć on woli patrzeć na ptaki. Ojciec i dziadek, który wie, kto lepiej karmi kochankę niż żonę. Sam lubi dobre sery i wina, bo te tworzą dobry klimat. On zaś walczy z negatywnymi zmianami tego ostatniego, co zaowocowało Nagrodą Nobla. Na dywanik u złego ojca trafił profesor Piotr Tryjanowski. Człowiek, który ma świadomość, jak ważne dla ojców są ptaki, w tym te latające. Witaj. Dzień dobry, cześć. Jako że nagrywamy dzisiaj w wyjątkowych okolicznościach, z publicznością, trzeba zacząć od pytania podstawowego. Każdego dnia blisko 400 miliardów ptaków fruwa lub szybuje nad powierzchnią ziemi lub wody. Po co? O kurczę, takiego pytania to się nie spodziewałem. No, ciężko odpowiadać w biologii po co albo na co, to raczej dlaczego, bo potrafią, nie? To jakby nie fruwały, to co miałyby robić? No spadłyby, także muszą w jakiś sposób się przemieszczać. Lot jest jednak dość ciekawym sposobem przemieszczania z miejsca na miejsce, więc można powiedzieć, że fruwają po to, po co my chodzimy, czyli do stołówki, do kawiarni, do koleżanek, do kolegów. Ptaki są bardzo społeczne, a lot to jest tylko szybkie przemieszczanie się. A, przepraszam, jeszcze musimy powiedzieć, że nie wszystkie fruwają. Tak, dlatego, że szybują, a część tylko chodzi. To Tak, oczywiście. tak, ale... Pytanie celowo było takie, a nie inne, żebyśmy uświadomili sobie, w którym miejscu osi OX się znajdujemy. No więc teraz przejdźmy do czegoś poważniejszego. Usłyszałem niedawno, że świetnie opowiadasz, bo już przeszliśmy na ty, o seksualności. No i faktycznie coś w tym musi być, bo nawet w książce pod redakcją, między innymi, nie tylko twoją, ale i szwagra prezydenta Andrzeja Dudy, już na drugiej stronie uwag wstępnych czytamy, że ptak ptakowi nierówny. No więc skąd biorą się te kosmate myśli i genitalne porównania ptaków? Zaraz, przepraszam, no to nie każdy jest urologiem. Ornitolodzy też mają swoje życie, ale ptaki pod względem seksualności, to trzeba powiedzieć wprost, są naprawdę fantastyczne i są bardziej podobne do ludzi niż większość ssaków, to znaczy mają dzienny tryb życia i mają mnóstwo patentów na to, jak się jedna z płci, głównie samce, próbują przypodobać samicom. Proszę pamiętać, że ptaki mają specyficzny sposób rozmnażania się, czyli składają jajka, o czym wszyscy wiemy, że nie tylko każde zwierzę, co ma pierze fruwa, tylko składają jaja samice. To jest dość drogi sposób rozmnażania, albo przynajmniej bardzo kosztowny, więc jak samica to zainwestuje energię, zainwestuje wapń, no to samiec musi robić z siebie coś specjalnego, żeby tej samicy się spodobać, nie? I stąd takie, a nie inne pomysły i dlatego ptak ptakowi nierówny. Jeden zaśpiewa, jeden zatańczy, jeden pokaże piękne piórka, jeden nie wiem, co tam jeszcze może zrobić. Może przynieść coś ciekawego do jedzenia. Tu jeszcze wrócimy do tych partnerek, ale na razie mieliśmy na początku skupić na ojcach, więc jak ważne dla ojców są te ptaki, no w tym te latające, bo od tego zacząć mieliśmy. Mogę powiedzieć osobiście, bardzo ważne. Od dziecka się tym interesuję. Myślę, że, oczywiście wcześniej zacząłem się interesować ptakami niż być ojcem, ale jak są ważne. Jakbym miał bardzo poważnie odpowiedzieć, to gdyby spróbować też pokazać, że to jest super rzecz dla wychowania dzieci i pójścia w takim kierunku, że da się dzieciom pokazywać przyrodę i w ogóle nasz kontakt z naturą, to ptaki są na pewno najpiękniejszą częścią przyrody i mówię, i całkiem poważnie, no to jest moim zdaniem najpiękniejszy kawałek nie tylko świata, który mamy, tylko tego, co dziedziczyliśmy po dinozaurach. Jadę akurat wprost tutaj z badań terenowych na Opolszczyźnie i specjalnie zahaczyłem jadąc tutaj o Krasiejów, żeby sobie przypomnieć dinozaury, a ptaki są niczym innym jak opierząnymi dinozaurami, więc... Dobrze, to zostaniemy jeszcze chwilkę przy takich nieprecyzyjnych pytaniach, takich skrajnie nieprecyzyjnych. Już się właśnie z nich troszkę gubię. No właśnie, to tak trzeba, nie może być za lekko. No, każdy wie, że ścisłe umysły gubimy, gdy mówimy o ogóle. No to jakimi ojcami są ptaki? Jeszcze raz? Jakimi ojcami są ptaki? Różnymi. No. To jest pole do popisu. Tak, jest duże pole do popisu. Jest duża część ptaków, gdzie ojciec nie ma żadnej funkcji, można powiedzieć, poza tą, że zapłodnił samicę i uciekł i takie poligeniczne układy u kuraków na przykład. Okej, to jest rola ojca. Z drugiej strony mamy prawie że odwrócone macierzyństwo, kokoszka wodna, czyli że samiec w zasadzie jest ojcem i matką dla swoich piskląt, to znaczy samica z kolei ucieka.
czasem zostawiając samca z pełnym lęgiem, z jajami, on nawet nabiera tkanki tłuszczowej i zachowuje się jak samica. Jest taki system mieszany, kto przed kim ucieknie. Ojciec przed matką, czy matka przez ojcem u takiego ptaszka, który nazywa się remis. Ale są takie... To są te wyjątki. W większości przypadków ptaki mają naprawdę niesamowicie równo podzielone role rodzicielskie, a samce są bardzo użyteczne. Oczywiście nie tylko do zapłodnienia, tylko do wykarmienia piskląt, do tego, żeby ptaki uczyć, żeby młode pilnować. A jakbyśmy popatrzyli na ewolucję ptaków, to jest w ogóle ciekawe i jakby zupełnie nie przystające do tego modelu, który gdzieś tam mamy w głowach. Jak popatrzymy na opiekę rodzicielską u ptaków, i to myślę, że prawie nikt nie wie, bo to jest taka wiedza, nazwijmy to bardzo specjalistyczna, podręcznikowa, to u tych najprymitywniejszych grup gatunków, u nogali, u strusi, to ptaki, to samce są tymi osobnikami, które odpowiadają za opiekę rodzicielską. Czyli, że tatusiowie, mamy są zmęczone składaniem tych jaj. Jaja nawet nie są wysiadywane, bo one składają bardzo dużo, to u nogali jest w takich kopcach, ale jak młode wychodzą, to taką, można powiedzieć, całą naukę świata, przygodę na tym świecie rozpoczynają z tatusiami, rozpoczynają z ojcami. Dobrze, to zostawmy ojców, a w takim wypadku jakimi partnerami są ptaki? No bo z tymi skokami w bok to różnie bywa, bo muszę tutaj to podkreślić, że na przykład srokosz, ten Wlad Palownik, prawda, ptasiego świata, ma taki specyficzny zwyczaj, że no, często możemy się natknąć na informację jego monogami, Tak. to on przecież lepiej karmi kochankę niż żonę. To zaraz powiemy, znaczy u ptaków mówimy o monogamii, tak jak u ludzi, ale to jest socjalna monogamia, czyli że jak się wszystko udaje, jest wszystko dobrze, to jest super układ monogamiczny. Jak tylko coś nie poszło, czyli nie wiem, para straciła pisklęta, to nawet u gatunków, które nazwalibyśmy stricte monogamicznymi, nie wiem, gęś gęgawa, łabędzie, bociany, dochodzi do zmiany partnera jeszcze w czasie sezonu. To jest bardzo ciekawe. Do lat 90. ubiegłego wieku, dopóki nie odkryto metod genetycznych, czyli daktyloskopii genetycznej, to co my używamy na przykład w kryminalistyce do ustalania potomstwa, czyli DNA, fingerprint, to myślano, że ptaki są super właśnie takimi porządnymi, zawsze tam z sobą, nic się z tym nie będzie działo. Wierny tata, wierna mama. No i pierwsze badania, takie bardzo poważne, zrobiono wcale nie na Homo sapiens, nie na naszym gatunku, tylko na wróblach domowych i była taka praca z okładką w Nature, jednym z najlepszych periodyków naukowych. Na okładce był wróbel i było właśnie tam napisane, że ileś procent wróbli zdradza i brytyjska, dość konserwatywna, wtedy jeszcze opinia publiczna powiedziała: ojej, czy co za wróble, co za dramat, ile tutaj tych zdrad, kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. Chciałem tylko powiedzieć, że nie trwało to dłużej niż rok i takie badania zrobiono w blokach brytyjskich i jak to komentowali niektórzy, tym razem wróble miały ubaw, bo poziom tych zdrad partnerskich był bardzo podobny. No to takie zdrady wyszły też przy badaniach gołębi, gdy im podwiązywano nasienie wody, o czym rozmawiam ostatnio z Agnieszką, którą Tak. też znasz, więc tak to faktycznie jest dość Mnóstwo specyficzne. jest takich prac, nawet myślano, że wysterylizowano osobniki, a nagle samice składały jaja. No, okazało się, że wystarczyło kilka minut nieuwagi wysterylizowanego samca i tak samica sobie przyniosła materiał genetyczny w sobie, także... Wiem, że masz słabość do srokoszy, no Mam. wystarczy powiedzieć po angielsku, to jest Great Grey Shrike, Tak a jest. jak masz twojego Twittera? Oczywiście, że mam Great Grey Shrike. Ty masz Great Tryon. Tak, no Tryan. Tak? Aha. No więc teraz trzeba sobie zadać ważne pytanie, czy ten srokosz ma świadomość, no bo ty go lubisz, ale nie wiem, czy on ciebie lubi, że zgodnie z twoimi badaniami to ludzie tak naprawdę wolą te szczupłe pracownice seksualne, bo to one lepiej zarabiają, a on sobie dokarmia, no to... U nas też jednak zaproszenie kogoś na randkę i postawienie obiadu może być traktowane jako wstęp do konsumpcji. No i tak jest. No, ja myślę, że jak popatrzymy na wiele gatunków, to jest taka zabawa, co samiec może zaoferować samicy. W przypadku tych naszych badań tak by było coś, niuans był w czymś innym, że jakby to był pierwszy gatunek, którym odkryto, czy my odkryliśmy akurat z Martinem Chromadą, wtedy no, razem mocno współpracowaliśmy, ponieważ równocześnie robiliśmy doktoraty w czeskich Budziejowicach i zbieraliśmy te informacje i z Martinem właśnie pokazaliśmy to, że samiec srokosza przed kopulacją karmi nie tylko kochankę, on karmi i swoją samicę i kochankę, tylko że swojej samicy przynosi owady, jakieś tam dżownice czasem, natomiast kochance przynosi małą myszkę upolowanego ptaka i różnica, można powiedzieć,
jest bardzo duża. Zresztą New Scientist, taki popularny periodyk amerykański, opisując nasze badania, pisząc o naszych badaniach, zatytułował swoją notatkę Diamenty dla kochanki, sztuczna biżuteria dla żony. No, nie pomogło mi to w domu, ale ja zawsze na obronę mam to, że jak policzymy cały budżet ekonomiczny, ile samiec srokosza wydaje do swojej samicy i porównamy to z tą kochanką, to jednak ten budżet samicy przewyższa budżet kochanki. My to nazywamy praktycznie w pracy teorią Woody'ego Allena, albo nie wiem, niektórzy dają na to inne określenia, że najdroższy jest seks za friko. A też nie możesz to przybliżyć, bo tak tego srokosza, no nieprzypadkowo nazwałem Wladem Palownikiem, więc on ogólnie całe to jego odżywianie się tak, jest specyficzne. No w ogóle dzierżby są specyficzne, to jest moja ulubiona grupa ptaków. One po prostu polują i nakłuwają ofiary. Zresztą w paru językach nazywają się rzeźnikami, czyli to właśnie shrikes albo zresztą rodzaj lanius po łacinie oznacza właśnie takiego rzeźnika. Jak już byśmy mieli powiedzieć w rzeźnictwo, iść w klimaty historyczne, które wiem, że tobie są bardzo bliskie, ten kolor, ten taki szary kolor na plecach i na barkach srokosza był wykorzystywany i jego nazwa, flewur chyba to się nazywało, to jest ten sam kolor, który miały mundury Wehrmachtu. Oni podpatrzyli dokładnie ten gatunek, także naprawdę twardy rzeźnik. Nie? No. To jest, w ogóle to powiem tak, to jest historia, którą przeczytałem 2 tygodnie temu, Ptaki i wojny, w takiej brytyjskiej książce. Myślałem, że o srokoszu wiem prawie wszystko, jednak kurczę, człowiek trafia w takich różnych, bardzo różnorakich książkach na takie zupełnie nietrywialne informacje. Ja już sprawdzam profilaktycznie, bo to Feldgrau faktycznie. Tak. To powinien być. Aha. Teraz będziemy wiedzieli, jak srokosza możemy ubarwić po niemiecku jeszcze. Aha. No ale skoro przy takich oryginalnych badaniach jesteśmy, no bo przed chwilą mówiliśmy o tych twoich dotyczących pracownic seksualnych, to może o pracownicach jeszcze nie powiedzieliśmy, no właśnie, bo ja to nie zdążyłem. Tak, przeskoczyłeś troszkę, no więc to będę chciał, żebyś rozwinął, ale przy okazji powiedz, czym jeszcze zajmują się naukowcy, no bo Ojejciu. Nie będę oszukiwał, ale wiesz, no, sprawdziłem twoich ludzi, więc wiem, że jedna z doktorantek, nie wiem, czy mówić to jeszcze nazwisko Prokop, to jedna z jego doktorantek musiała całą tonę filmów porno obejrzeć, prawda? Nie, to nie moja doktorantka. Prokopa. To Pawła Prokopa. Paweł Prokop jest profesorem biologii, można powiedzieć płci, biologii seksualnej na Uniwersytecie w Bratysławie. No, świetny naukowiec, ale z dość specyficznymi zainteresowaniami dotyczącymi głównie seksu i zajmuje się odlotowymi rzeczami, naprawdę odlotowymi, percepcją różnych rzeczy. Opowiadał mi kiedyś anegdotę, bo byłem recenzentem paru jego prac, nie wiem na ile bardzo pikantne kawałki można tutaj opowiadać, wszystko to można. Ale przyszła do niego taka naprawdę grzeczna i miła dziewczyna, no ale mówi, no kurczę, ona chyba wie, czym ja się zajmuję, nie? Że zajmuje się morderstwami na tle seksualnym, zajmuje się twardym porno, próbuje zrozumieć ludzki mózg, dlaczego ludzie się wkręcają w ogóle w takie tematy. Nie? I mówi, no przyszła ta dziewczyna, wyglądała na taką grzeczną, no mówi, no ale kurde, no to albo robi to, co ja teraz. Mówi, no jedyny temat to był taki, który mówi do takiej grzecznej dziewczyny powiedział, no to dobra, no to obejrzyj trochę filmów takich dość twardych i jest taka teoria konkurencji nasienia i będziemy sprawdzać, na czym to polega, kiedy ta pani aktorka więcej westchnień ma, kiedy mniej. Nie? No i ta dziewczyna oglądała te filmy i tylko pisała do promotora, panie profesorze, oglądam to w domu, ale tak się odsłoniłam, bo rodzice raz weszli, jak powiedziałam, że robię pracę magisterską, no to byli dość zdziwieni. Ale on mówi, no to jest nic. I mówi, że przyszło do obrony tej pracy. I mówi, komisja nie zadała absolutnie żadnego pytania. Pierwszy raz w życiu był na takiej obronie. Ale to była obrona magisterium, a nie doktor... Nie... To magisterka. A moja doktorantka robiła z Pawłem, myśmy robili inne badania. Myśmy próbowali zrozumieć, i tutaj jest ten temat pracownic seksualnych, prostytutek, myśmy próbowali zrozumieć, ile klient jest w stanie zapłacić, co jest bardzo podobne do srokosza, za stosunek seksualny, bo to jest wartość czysto biologiczna. Nie? No i myśmy brali dane z takiego wtedy jeszcze portalu, który istniał, proxy.pl i ówczesna doktorantka Asia Woźna, teraz Asia Białas, która zajmuje się poważnymi badaniami, i Łukasz Dylewski i Paweł Prokop, z którym to robiliśmy, no wymyśliliśmy sobie taki model matematyczny, który chcielibyśmy przy tym przetestować, no i wszystko wyszło. Niektóre wyniki były dość szokujące, wolałbym aż w wielkie detale nie wchodzić.
Ja bym wolał, żebyś wchodził, bo następne pytanie, skoro nie chcesz tego, to powiedz, dlaczego tak cię interesują kości. Kości penalne. No, oczywiście chodzi o kości prącia. Podobno Kości- ty każesz to doktorantkom sprawdzać. To magistrantka, później doktorantka też to robiła. To też w ogóle anegdota, bo my nie mamy tej kości homo sapiens. U nas ona zanikła i cała sztywność, można powiedzieć, narządu jest związana z tym podtlenkiem azotu, który to usztywnia. Nie? I tam ludzie w pewnym wieku mogą mieć problem, ale są ssaki, na przykład ssaki drapieżne, pies, kot to mają kość prącia tam w środku, ospenis to się nazywa, nomen omen. No i mają to takie specyficzne gatunki typu tchórz, ale powiem, dlaczego się tym zajmowaliśmy. Srokosz, o którym już mówiliśmy, jego największa kolekcja jest w małym muzeum, znanym w ogóle z wielkiej wystawy ikon grekokatolickich w Bardiejowie na Słowacji. I w tym samym muzeum jest kolekcja przyrodnicza, o której prawie nikt nie wie, poza kilkoma osobami, która ma największą kolekcję srokosza, ale poza tą największą kolekcją srokosza była największa kolekcja kości tchórza. I u tych tchórze były bardzo dobrze opisane, to taki ssak. I one mają kości prącia. No i stwierdziłem, kurczę, jestem ciekaw, czy to jest tak, że jak samiec ma długą łapkę albo szeroką czaszkę, to będzie to się, że tak powiem, wiązało korelacyjnie z długością prącia, czy z tej kości, albo czy jak ma pasożyty, to będzie to widoczne na tym narządzie, które samcowi bywa potrzebne. No, odpowiadając w skrócie, wszystko na tak, są te korelacje, im większy samiec, tym większa ta kość. No ale moja ówczesna magistrantka, później doktorantka, Ania Malecha, referowała to na seminarium u takiej starszej pani profesor. No i pani profesor zadawała dość dociekliwe pytania, ale na końcu zapytała ją, no ale czy mogłaby mi pani powiedzieć, skąd ten taki dość abstrakcyjny temat? Ona powiedziała, zainspirował mnie promotor. Także... Dobrze, czyli na razie te badania mamy już z głowy. Te gorsze już mamy z głowy, dobra. Okej. Teraz... Tak, żeby wyglądało, że przynajmniej liźniemy tego Nobla. Jak ocieplenie klimatu wpływa na ptaki i jajka? I tutaj ze względu na pewien humorystyczny aspekt naszego spotkania możesz wybrać, na którą potencjalną wersję pytania odpowiesz. A to znaczy? No bo na ptaki i jajka, to jak już rozmawialiśmy, wtedy różnie można zrozumieć to pytanie. Niektórzy rozumieją je dość wulgarnie, niektórzy rozumieją je naukowo. Więc... Ja mam jednak naukowy mózg bardziej. Całe szczęście. To zostańmy przy tej wersji. Zostańmy przy wersji naukowej. Wpływają, znaczy to jest strasznie skomplikowane i prosto. No, organizm żywy jest po prostu organizmem fizycznym. Jak organizm fizyczny, tak jak w ogóle składający się z wody w dużej części, no tak jak woda reaguje na temperaturę, prawda? Ale klimat to nie jest tylko temperatura, o czym my bardzo często zapominamy. To znaczy, tak jak woda ma swoją rozszerzalność termiczną, różną objętość w różnej temperaturze, no to się przekłada na organizmy żywe. Ale to nie jest aż tak prosty układ fizyczny, tylko że zwierzęta, jak wiedzą, że im jest za ciepło, to się na przykład przesuwają na północ, żeby zostać w swoim komforcie termicznym. Nie? Nam jak jest za ciepło, to rozkładamy parasol. Taka była nazwa, taka była funkcja i nazwa tego sprzętu, który teraz nam służy głównie do ochrony przed deszczem. Szukamy cienia i tak dalej, czyli można powiedzieć, że są takie adaptacje behawioralne, że jak jest za ciepło, że jak się ten klimat zmienia, to ptaki zmieniają swoje zachowania. Ale w tym ptaku, który zmienia zachowania, czyli przemieszcza się na północ, czyli że na przykład jak jest cieplej, to przylatują wcześniej, są dłużej, zostają u nas na zimę. Jak mamy bezśnieżne zimy, zobaczcie Państwo, ile jest takich ptaków, które kiedyś były zupełnie wędrujące, gołąb grzywacz, żuraw, który jest wszystkim znany, które odlatywały po prostu jak były pierwsze śniegi, kaczki krzyżówki, gęsi gęgawa, one wszystkie teraz prawie u nas zostają. Nie? Nawet takie gatunki typu kapturka, to jest taka pokrzewka czarnobista, zresztą przy której opisano, że wystarczą 4 generacje, żeby zastopować związany de facto z klimatem i z zimami twardymi gen migracyjności, czyli tam prawie nic nie trzeba. 4 generacje to są 4 lata u tego malutkiego gatunku ptaka, nie? Czyli jak to szybko można przełączyć. Ale te jaja są najbardziej charakterystyczne, no bo tam by można było powiedzieć czysta fizyka. I przed naszymi pracami, bo myśmy się też tym zajmowali w początek lat 2000, głównie zespoły skandynawskie, czyli z północy, pokazywały, że właśnie czysta fizyka, że jest cieplej, to te jajka będą większe. No i tłumaczenie było takie albo czysto fizyczne, bo rozszerzalność termiczna, albo że jak jest cieplej, to jest więcej owadów. W Skandynawii samica ma lepszą kondycję, będzie znosiła większe jajka. I wszystko byłoby super,
tylko my to zaczęliśmy testować na innych modelach, mniej konserwatywnych. No bo proszę zobaczyć, że w pewnym momencie siły energetyczne samicy można by było przyrównać do plasteliny, do dużej kulki plasteliny. I teraz jak mamy tą kulkę plasteliny i chcemy z niej ulepić jajka, jest wysoka temperatura, no to budujemy tą większą. Ale teraz co zrobić z tą resztką plasteliny, która została, bo jak ona jest lepiej odżywiona i tak dalej, no to samica też musi optymalizować ten wybór, czyli podejmować takie kompromisowe decyzje, to się nazywa trade-off, że zamiast 4 dużych jajek może bardziej opłaca się zbudować 5 małych. Nie? I ten model nie jest wcale taki prosty. Ja to zawsze pokazuję, że my mamy takie tendencje do życia w swoich tam bagienkach, tutaj zmiany klimatu, tutaj sceptycyzm, tutaj fanatycy zmian, a sprawa jest dużo bardziej skomplikowana i wydaje mi się, że ptaki są pod tym względem świetne, bo jakby są nieuwikłane w spory polityczne. Ja dlatego tak bardzo lubię badać ptaki, bo te odpowiedzi, Anglicy mają na to takie fantastyczne określenie, my w Polsce naukowcy mówią, to jest skomplikowane, a Anglicy mają takie określenie it's a complex i to jest naprawdę świetne oddanie tego, że wpływ zmian klimatu, czy w ogóle jakichkolwiek zmian środowiskowych na ptaki jest dużo bardziej skomplikowany niż nam się w takich prostych sporach, nazwijmy to emocjonalnych, udaje powiedzieć. No ale nie tylko na ptaki jest taki wpływ, to więc Oczywiście, jak to że nie. wygląda na przykład, nie wiem, z płodnością u nas? Ale płodność u nas to nie jest, to wysoka temperatura oczywiście ma negatywny wpływ na płodność. Niedaleko, ze 2-3 dni temu kolega lekarz przysłał mi taką prackę, że chyba w ciągu każdej dekady, czyli w każdych 10 latach, jakość plemników zmniejsza się o 4%, nie? Czyli, że to, co było 100 lat temu, to już nasze dzieci, wnuki, to jest po prostu dramat, nie? Ale to nie tylko temperatura taka, że tak powiem, na zewnątrz, tylko to, jak się ubieramy. Tak, to uproszczenie było takie. Tak, jak się ubieramy, jak się przecieramy, no i że ta temperatura, no to jest w jakiś sposób jeden z tych czynników, który na jakość nasienia ma no nieprawdopodobnie mocny wpływ. Także panowie, uważajcie, jak chcecie być dobrymi tatami. Na jakoś nasienia, a na gabaryty, no bo tutaj najpierw byłeś... Oj, na gabaryty też oczywiście, no to wszystko jest pokręcone z sobą, ale no to jeśli by szukać bardzo poważnego wyjaśnienia, no to większa fotosynteza, jak jest cieplej i jest reżim opadów zachowany, no to jest większa produkcja pierwotna, jak jest więcej jedzenia i go więcej jemy, to poprawia gabaryty, co akurat nie poprawia płodności. Dobrze, a o gabarytach dlatego, ponieważ jest coś, jest taki gabaryt, że tak się wyrażę, który sobie naukowcy porównują. No w twoim wypadku ponad 21 000 cytacji. No i to właśnie kwestia, bo to opisywała koleżanka, że to jest kwestia już okołoseksualna, czyli indeks Hirscha, bo to sobie naukowcy porównują. Kto ma większy? No i jak jelenie poroża, zresztą. dokładnie. No i właśnie jest używany do oceny dorobku naukowego przy przyznawaniu grantów, awansach, takich rzeczach. No i twój indeks H jest to 68, jak się mówi 35 to już jest bardzo dużo, 40 to już jest międzynarodowy badacz, ty masz 68 i tutaj oczywiście pytanie z cyklu głupich, celujemy w 69 czy jeszcze dalej? Celujemy. Tak? No tak właśnie podejrzewałem, bo powiem tutaj szczerze, nie ma zmiłuj. podejrzewałem, że to tak będzie, bo no, ale mówię, no, gdy sprawdzisz w internecie, ile osób jest podobnych, to faktycznie jest tak, rodzynek taki z ciebie. No, nie jestem taki stary, nie? Także nie, jest z tego, to absolutnie Jutro masz urodziny, więc muszę to już się absolutnie zmieni. powiedzieć, że jestem z tego dumny. Polacy mają tendencje takie, że tutaj po co to tam. No ja też miałem naprawdę super dobrych ludzi, dość szybko po doktoracie wyjechałem za granicę i pracowałem w Cambridge w najlepszym zespole badawczym ówczesnym, który się zajmował takimi mocnymi tematami i tam się sporo nauczyłem, nie? I to myślę, że to ma mnóstwo konsekwencji właśnie tych związanych z cytowaniami. To może dla niewtajemniczonych powiedzmy, co to jest, bo To wytłumacz. Tłumaczę to prosto, że jakby jest to pewien rodzaj popularności, tak jak, nie wiem, youtuberzy, ludzie w mediach społecznościowych liczą sobie lajki, to jednak w świecie naukowym jest to troszkę bardziej precyzyjnie pokazywane. To cytacja to jest nic innego, jak często inni badacze powołują się na twoje prace. Nie? I im częściej to robią, tym więcej masz tych cytowań, czyli że twoje prace są bardziej wykorzystywane przez innych badaczy i że oni zauważają twoje prace i chcą się w jakiś sposób do nich odnieść, czyli że wszystko jedno, czy dobrze, czy źle, byle po nazwisku, jak to się śmiejemy, ale żeby zrobić, jak chce się zrobić ferment w nauce, to jest no po prostu jedna z metod, która bada, na ile
mój wkład jest ważny. A ten indeks Hirscha to jest coś takiego, to jest dość no, nie takie proste do zrozumienia dla niefachowców. To znaczy, że jeśli mamy ileś prac, to wielkość tego indeksu mówi, akurat w tym wypadku 68, że z tych najlepszych prac, najsłabsza z tych prac została zacytowana 68 razy. Czyli jak ktoś, jak powiedziałeś, że bardzo dobry badacz ma indeks Hirscha 35, to jego najsłabsza z tych najlepszych prac została zacytowana 35 razy. To zauważcie Państwo, że poprawienie indeksu Hirscha o 1 to jest tak naprawdę poprawienie wszystkiego przed tym, nie? Także to trzeba pociągnąć w górę. Mówi się, że nawet najlepszym badaczom na świecie przyrasta w pewnym wieku ten Hirsch o 1 w ciągu roku. Także mam nadzieję, że w 2026 tak, będzie to Ten 69, ale może i w tym roku. Dobrze, przeskoczmy do innych rzeczy, tam gdzie organy rosną, czyli czy wydolna wątroba pomaga w pracy ornitologa? Bardzo. Rozwin. Bardzo. W ogóle wydajna wątroba pomaga w życiu, ale rozumiem, do czego jest pytanie. Zaraz będziemy uzupełniać. Pytanie jest o to, czy radzimy sobie z rozkładem substancji chemicznych uważanych za szkodliwe. Życie ornitologa jest pełne stresu i ono czasem ten stres jest redukowany na przykład przez alkohol etylowy. No i spotkania ornitologiczne mają charakter. Ja to często próbuję powiedzieć młodszym adeptom w ogóle nauki, nie tylko ornitologii. Po co jeździć na konferencje naukowe? Przecież w dzisiejszych czasach na konferencjach naukowych się nie słucha o największych odkryciach. Tak szybki jest proces produkcyjny prac naukowych, że najważniejsze jest spotykanie innych ludzi. Jak chcemy spotkać innych ludzi, to się robi w kuluarach. Ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem tego, żeby, że tak powiem, uszkadzać sobie wątrobę, ale jest taki wiersz, ja nie pamiętam, jak się ten amerykański poeta nazywa, natomiast piękne było tłumaczenie Barańczaka polskie. Butelka bariera i jest bariera. Przepraszam, musimy to poprawić. Butelka Perriera i jest bariera, buteleczka wina i bariery nie ma. I to powoduje, że ludzie, nawet introwertycy, których w nauce jest bardzo dużo, w jakiś sposób się przełamują do komunikacji między sobą. A komunikacja jest pierwszym, jakby powiedzieć, krokiem do tego, żeby wspólnie zacząć pracować, żeby wspólne badania naukowe prowadzić. Ale później jest następny dzień. I ta sprawna wątroba pomaga w tym, że następnego dnia znowu można dyskutować i znowu wymyślać nowe teorie naukowe, prawda? Ja to tak w skrócie ująłem. To ja uzupełnię, chodziło też tak, pozycja 2018 roku, wino i ptaki. Wędrówka Wino to mój ulubiony trunek, zdecydowanie. Właśnie, na to zwrócę uwagę za chwilkę, bo to jest twoje przełamanie stereotypu, ponieważ tak, wiem, piwo jest ornitologicznym napojem numer 1 wśród wszystkich badań. Ale ty o piwie pisałeś we wspomnianej już wcześniej pracy, który ptak tak śpiewa, ptaki w kulturze, tej z Jakubem Kornhauserem. Tak jest. Pozdrawiamy Kubę. Tak, dlatego tak chciałem spytać, powiedz mi, zapewne zakładam, że wiesz i znasz kodeks, jak to było, Pabo Ptasiarzy. Oj, tak. No to powiedzmy sobie w skrócie, ale głównie on jest związany z piwem. Tak. I wyewoluował w kulturze brytyjskiej, gdzie ma kilka wariantów, trzeba powiedzieć. Jedno to jest takie, że jak widzi się nowy gatunek ptaka, to tą obserwację celebruje się wypiciem piwa. Zmodyfikowali go nieco Hiszpanie, w kulturze winnej poprawili to nieco i mówią, że nie tylko obserwacja nowego gatunku ptaka, co jest raczej dla amatorów i dla tak zwanych ptasiarzy albo birdwatcherów, tylko że dla opublikowanej pracy naukowej i im lepszym czasopiśmie, mówiąc w skrócie, ta praca jest opublikowana, tym więcej trunku na to, żeby była dobrze cytowana w przyszłości, należy wypić i da się policzyć taki wzór nawet jest w książce. Tak, wiem. jest wzór, który przeliczyliśmy z tej hiszpańskiej pracy. Tak, zajmujemy się szalonymi rzeczami, wiem, widzę po minach. Jest też taka brytyjska szkoła pubbingu ornitologicznego, zwłaszcza popularna w miejscowościach nadmorskich w południowej Anglii, tam koło Plymouth albo gdzieś tam, ale też Szkoci też są w tym dobrzy, w Edynburgu na przykład, że się siedzi na klifach nadmorskich albo w takich miejscach przy plażach, ale siedzi się w knajpie
z kufelkiem i z lornetką i zalicza się wszystkie ptaki, w sensie obserwowane ptaki widziane z tego pubu. Także to są różne warianty tej No kultury. i tam jeszcze był, pamiętam, przykaz, tylko picie lokalnego piwa, A tak. tylko do momentu, dopóki dajesz radę liczyć ptaki, że Nie tylko są te oznaczać, ograniczenia. profesjonalnie oznaczać, bo to jest ważniejsze. Teraz koledzy mi opowiadali, że to już zostało lekko zmodyfikowane. To lokalne piwo, to ja uważam, że to się da pić. Jeśli już mam pić piwo, to zdecydowanie lubię te właśnie takie frykasy kraftowe. I to w Anglii jest bardzo silne. W Polsce jeszcze nie słyszałem o czymś takim, natomiast z tym rozpoznawaniem gatunków świadomym ponoć sytuacja się pogorszyła dla wątroby uczestników badania, natomiast poprawiła się dla jakości danych, ponieważ w tej chwili sztuczna inteligencja, czyli apki, które są możliwe do zamontowania w smartfonach i poziom dokumentacji fotograficznej, którą się robi aparaty, jest tak duży, że weryfikacji można dokonać następnego dnia. No tak, to psuje wszystko, bo właśnie To psuje w waszej wszystko. książce było to wspaniale opisane, że najważniejsze jest to, że nie liczy się, iż reszta biesiadników potwierdzi, bo to za każdym razem można, tylko ma to być profesjonalnie. No Tak. ale tak powiedz mi, dlaczego ty ten stereotyp przełamujesz, że jednak wino i to jeszcze też specyficzne, bo morawskie, dobrze pamiętam. No bo właśnie ja uważam, znaczy po pierwsze, bo mam tam pewne korzenie rodzinne, nazwijmy to, i zawsze wydawało mi się, że kultura wina, kurczę, teraz pojadę na wysokim C, była jednak dużo piękniejszą kulturą niż kultura piwa czy wódy. No to ona jednak budowała cywilizację. Rzymianie jak szli przez Europę, to tam, gdzie postawili nogę, tam powstawały winnice. I to nie jest wreszcie jakieś takie on ten, że tu wineczko, dzieweczko, bo tutaj tylko, kurczę, w głowach muchy wpadły do nosa i pije winko, a nie jakieś tam piwsko czy wódę. No nie, no ja lubię w ogóle ptaki krajobrazu rolniczego, pochodzę ze wsi, lubię wiejską kulturę i to, co nam się dzisiaj wydaje, że z miejską kulturą i właśnie takim onstrem, jak to powiedziałem, to na Morawach chociażby, albo w wielu innych krajach, które są związane z kulturą wina, wino było kulturą wiejską i picie wina. I to było coś normalnego, to raczej piwo było napojem związanym z większymi miastami. Ja też pracuję w Bawarii. Bo woda zanieczyszczona, no to w mieście trzeba było piwo robić. Drugi etat mam w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Monachium. Tam się pije piwo, ale Bawaria też jest znana i widać na przykład we Frankonii te wioski, gdzie to wino się pije. Ja też pamiętam na przykład z dzieciństwa, że dziadek robił szprycera, czyli nawet dzieci to piły, nie wiem, pewnie dzisiaj to jest po prostu do wycięcia. Po prostu jak taki czas jak teraz, żniwa się zaczynały, no to co dzieci dostawały rano? Albo kawę zbożową, albo cokolwiek, co tam zdążyły wypić, albo maślankę, która została z poprzedniego dnia, albo białe wino, tak 2 centymetry na dno szklanki, do tego wodę gazowaną, taką z syfonu i chodziliśmy jak żylety. No wiem, że w Belgii to się źle kończyło, bo tam były regiony, w których Sezona podawali, który miał 7-8 koni tak. i to już takie... Tam i 12, nie? Takie, No, jak więc- jeszcze jakieś wiśnie do tego wrzucali, coś tam. No ale tam były te takie, tak, bo to już to z tymi dzikimi szczepami, ale Tak. tam wiem, że jak się takie 3 przyjęło, prawda, podczas żniw, to różnie bywało. Ale kończąc temat piwny, powiedz mi, jak to jest możliwe, że piwo działa gorzej na Czechów niż Polaków? Czy potrzebujesz cytatu, czy wiesz, o co chodzi? Nie, potrzebuję cytatu. Dobrze. Thomas Grimm z Morawskiego A tak, Łobuńca. oczywiście. To już dokończę, jak zacząłem. Thomas Grimm z Morawskiego Łobuńca przeanalizował wydajność publikacji czeskich ornitologów w kontekście liczby spożywanego piwa i korelacja była negatywna. Więcej pijesz, mniej publikujesz. Wywołało to wielką dyskusję, a sama praca z prestiżowego czasopisma Oikos była najchętniej czytaną i komentowaną pracą w mediach w historii tego periodyku. Ludzie intuicyjnie wiedzą, co ważne, a sama praca... No od razu widać, że to ty pisałeś, wiesz? Bo niby was tam było kilku, ale ja sobie ten fragment od razu upolowałem, że to jest twojego autorstwa. Bo jest z mojego autorstwa. No to się nie da ukryć, po prostu tak słownictwo charakterystyczne. Do wielu testów ChatGPT ma dlatego ze mną problemy. Proszę? ChatGPT ma ze mną problemy. Całe szczęście. Może cię jeszcze nie zastąpi, ale chciałem skończyć, że o ile bowiem w Czechach, bo to jest najważniejsze zdanie, być może efekt spożycia jest zbyt wysoki, powodujący lenistwo intelektualne, o tyle w innych szerokościach geograficznych piwo może działać, działa zupełnie inaczej. To jest prawda. Ja myślę, że właśnie to w ogóle cała ta praca Tomasza Greena, Tomasza pozdrawiam, mamy wspólnych prac kilka, zresztą Tomasz teraz opublikował... Trudno z tobą nie mieć, jak powiedziałeś. To prawda. Z Tomaszem mamy całkiem dużo, ale nie tą o piwie, tylko o kukułkach na przykład i o reakcjach ptaków na stres.
Ale wzięło to się z takiego też naszego wspólnego kolegi, z którym też dużo pracowaliśmy, z profesora Andersa Müllera, który jest Duńczykiem, ale pracuje we Francji. Kiedyś Tomasz go tak dla zabawy zapytał, mówi, dlaczego ty jesteś taki produktywny, Duńczyka, który wiadomo, że Duńczycy też są dobrzy, a u nas jest wszystko tak słabo. A on powiedział dla żartu, za dużo piwa pijecie. No i Tomasz postanowił to przetestować i zrobił takie ankiety wśród czeskich badaczy i rzeczywiście wyszło, że jak się za dużo piwa pije, no to ta efektywność naukowa jest słaba. A mi się wydaje, że w Polsce jest, nawet nie wydaje, bo zrobiliśmy takie badania, nazwijmy to obserwacyjno-korelacyjne, że w Polsce jest tak, że jak do pewnego momentu, jak się pije piwo, czy w ogóle jakiekolwiek drink, ale głównie o piwie tam mówiliśmy, to wydajność zwiększa, bo chyba jest większy luz w nadgarstku i ludzie chętniej po prostu współpracują, badają, mają ciekawsze pomysły, tylko nie wolno przekroczyć tej granicy. Ja to zawsze mówię, bo pić trzeba umieć, nie? I pamiętam, że jak rozmawialiśmy o tym, tego nigdzie nie opublikowaliśmy, to jeden z moich kolegów powiedział, wiesz co, a może jakbyśmy tak kurna polewali u nas w robocie po troszeczku, to by ludzie byli bardziej produktywni. Dobrze. Potrzebujesz przerwy? Tak, nie, poczekaj sekundkę, bo... No dobra, przepraszam bardzo. Nie ma problemu, tylko pytam, czy potrzebujesz. No bo tak, skończmy na chwilę z alkoholem. Ja wyłączyłem, tylko zostawiłem emergency, ale myślałem, że córka, która wraca z Tatry i po prostu dlatego. Spokojnie. To teraz przeskakujemy na inny temat. Jak to z tą ewolucją jest? No bo patrz, Darwin udowadniał ją właśnie na ptakach, a ty, miłośnik ptaków, no na nornicach. No jak to tak jest? Powiedz mi, co można zauważyć w tak krótkim czasie, jak życie kilku pokoleń tych małych karczowników? I tu pozdrawiam Agnieszkę, bo ona się na mnie obraziła. Nornice to jest podrodzina karczowników i zostanę tak przy tym jest. i będę tego bronił. Ale jestem niesamowicie zaskoczony, że wyszukałeś takie nasze badania. Ktoś musiał. Ktoś musiał. Te badania robiliśmy z profesorem Pawłem Koteją i powiem więcej. Kurczę, najlepszych wyników do dzisiaj nie opublikowaliśmy. Dlaczego te nornice są takie fascynujące? Bo można je trzymać w układach eksperymentalnych, ale nie takich układach eksperymentalnych, jak są myszy, tylko da się je pozyskać z terenu i wyhodować parę generacji i myśmy patrzyli nie tylko na to, jak wyglądają, tylko raz jeszcze, po tym jak padały, separowaliśmy ich szkielety i patrzyliśmy, czy ta wielkość ciała u różnych grup się zmienia. I teraz mieliśmy grupy nornic, które uczyliśmy lepiej pływać. Grupy nornic, które miały mieć bardziej drapieżny tryb życia. Mieliśmy grupę nornic, które były bardziej wegetariankami. I te układy zostały powielane, czyli w pewnym momencie, w następnym pokoleniu braliśmy wegetariankę i wegetarianina, drapieżnika i drapieżniczkę i patrzyliśmy, czy to wszystko się zmienia. I proszę Państwa, to jest szok, że po 8 pokoleniach nawet tam już ma się kompletnie istotne różnice zapisywane genetycznie, czy przynajmniej widoczne w materiale kostnym, że ten rozdźwięk ewolucyjny, taka pewna adaptacja do tych warunków środowiskowych istnieje. Ja muszę powiedzieć tak, i to nie jest tak, że my im zmieniamy dietę, bo one jedzą później wszyscy to samo, tylko dobieramy w tych grupki, tak, nie? Także no, ten efekt rodzica jest bardzo silny, a nas zaskoczyło to, no i innych badaczy tak samo, jak on jest bardzo mocno widoczny. Nie? No bo to jest szybka taka mikroewolucja, bo ile to zajmuje takie 8 pokoleń? Normalnie, gdyby się szybko rozmnażało u nas w ogrodzie, 3 lata, 2,5 roku. Także tu proszę zobaczyć, że to... I zapis w kościach, bo to jest ważne. Bo takie zmiany adaptacyjne, takie szybkie, że pobrudzę się albo nie, albo wytrę futerko, albo nie, albo tam, że oczy mi się lekko powiększą, albo nie, ale w sensie takim szybkiej reakcji fizjologicznej, to jest jeszcze szybsza. Tu jakby kluczem było to, że już był ten zapis kostny, nie? A zapis kostny no, potrzebuje kość, żeby zapisać jej długość w genach, no to już jest naprawdę twarda walka w tym, co mamy we własnym organizmie. Nie? U ludzi też się mówi zresztą o pewnym, na przykład u ludzi mówi się, że tak samo szybko, ewolucyjnie wzrost człowieka się poprawiał. Nie? Oczywiście to było związane z odżywianiem, czy głównie z odżywianiem niemowląt. I on się teraz po raz pierwszy, chyba od 60 lat, jakieś parę lat temu, w Stanach Zjednoczonych nie widać przyrostu u poborowych. Nie? W Norwegii nawet nie tylko, że nie widać, już jest obniżenie tego. Nie? Ale to też związane, to o czym mówiliśmy wcześniej, głównie z kulturą jedzenia. No, warto spytać, bo można spotkać w mediach często publikacje, iż nasze palce będą dłuższe, my będziemy to zauważać. A to albo kciuki będą bardziej sprawne, tak, prawda? Stąd pytanie, czy mamy szansę to zauważyć, tak jak u tej nornicy? Mamy szansę pod warunkiem, żebyśmy prowadzili długoterminowe badania.
A niestety tutaj muszę smutno powiedzieć, nie wiem, czy mogę dużo pesymizmu wlać i to nie tylko do polskiej nauki, przez taki system badań naukowych, czy finansowania badań naukowych, który jednak faworyzuje krótkoterminowe projekty, coraz trudniej zdobyć pieniądze na badania długoterminowe, które są mi zresztą bardzo bliskie, bo ogólnie ludzie są coraz bardziej niecierpliwi. Zobaczcie Państwo, że klikając coś, że filmy są coraz krótsze, że materiały internetowe są coraz krótsze, chociaż słyszałem teraz teorię, że ludzie już są tym znudzeni, tą szybkością, krótkością i tak dalej, stąd popularność podcastów, bo chcą słuchać trochę bardziej pogłębionych treści, no ale jak nie ma finansowania tych badań długoterminowych, to tutaj pozostaje sceptykiem, czy bardzo łatwo to zauważymy. To znaczy, nawet jak zauważymy je w populacji amerykańskiej, gdzie jednak ten bardzo dokładny antropologiczny pomiar poborowych wciąż istnieje, to na przykład w Polsce mieliśmy taki projekt w szkołach podstawowych. Ludzie w moim wieku pewnie pamiętają instytucję higienistki szkolnej, że tam w roku się chodziło zważyć, zmierzyć i tak dalej. To było zapisywane, wprowadzone do baz danych i po długich latach można było zobaczyć, co się z populacją dzieje. Nie z osobnikiem, tylko z całą populacją. Nie? Z różnych przyczyn, głównie finansowych, czy w ogóle pewnych tej idei, tego wszystkiego ideologicznych, można nawet powiedzieć, no straciliśmy taką możliwość śledzenia tego, co się dzieje długoterminowo z organizmami w populacji. A szkoda, bo to jedno to jest ciekawe naukowo, ale ja myślę, że to ma olbrzymie konsekwencje, nazwijmy to medyczne, dla funkcjonowania populacji, że jakbyśmy niektóre rzeczy widzieli wcześniej, na przykład nieprawdopodobny wzrost nadwagi i otyłości u polskich dzieci, nie? To być może moglibyśmy szybciej reagować. Po tym pesymizmie może przeskoczymy na coś wesołego, przeskoczymy, co Polacy... Myślę, że ten podcast jest bardzo... Nie ma problemu, co Polacy robią najbardziej, czyli nagrody i świecidełka. I tak jedna osoba, z którą konsultowałem ten odcinek, spytała, czy odbierałeś Nobla fizycznie? No powiedziałem, że psychicznie, ale właśnie faktycznie, pomacałeś ten medal, bo do tego zmierzam. Nie, dlatego, że ja pracowałem w zespole, który dostał Nagrodę Nobla, w którym było 300 paręnaście osób, także dostaliśmy wszyscy dyplomy, mam go do dzisiaj na ścianie, natomiast w ogóle to była taka sytuacja, że medal odbierała jedna Amerykanka i kolega Amerykanin, zresztą pracowaliśmy razem, Steven Schneider już nie żyje, pracoholik kompletny, zmarł na lotnisku w Helsinkach na zawał serca. Steven, świetny gość. Także musiałbym pojechać do NASA, bo to teraz jest tam przechowywane w tej grupie i musiałbym go dotknąć. Mam takie prawo, nie wykorzystałem. No wiadomo, bo towar macany należy do macanta, ale drugie polskie pytanie, czy pieniążki z tego byli? Żadne pieniążki, tylko sława i fame. To zostawmy ten temat, bo jak nie było pieniążków, to... Nie było pieniążków żadnych, aczkolwiek bezpośrednich nie było. Natomiast nie oszukujmy się, pośrednio każdy rodzaj uhonorowania przekłada się długoterminowo na różne rzeczy, na spotkania mocno finansowane, tak jak tutaj, prawda? No to oczywiście. Nie. Patrząc na wiek, w jakim byłeś, gdy dostałeś, no to faktycznie. Ale zmieńmy w takim wypadku, bo to jak nie było pieniędzy, to nie będziemy o tym nawet rozmawiać, to wykreślmy to, zostawmy tak ptaki, nagle owce. Co to się stało, że rozpowiadasz ludziom, że kto ma owce, ten ma wszystko, a kto ma barany, ten jest kochany? Ten drugi rym wymyśliłem, ale z tymi owcami to w książce napisałeś. Tak, z Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku o terapeutycznym byczeniu owiec. Mnie w ogóle taka terapia przyrodą bardzo interesuje. Owce są paradoksalnie pod tym aspektem bardzo podobne do ptaków, to znaczy ptaki też się z pewnej odległości, z dystansu ma się tą terapię i tak jak mówimy, nie wiem, o różnych animaloterapiach, dogoterapii, felinoterapii z kotami, alpakoterapii z alpakami, my zawsze, czy różnych technik wykorzystania terapeutycznych koni, zawsze musimy tego dotknąć zwierzęcia, prawda? A owce i ptaki mają coś takiego fajnego, że da się to zrobić z pewnego dystansu, da się tylko na to popatrzeć i już ten czar przyrody wpływa na nasz mózg. A dlaczego owce? No, po pierwsze, znowu z przyczyn, nazwijmy to czysto rodzinnych, z tego, że później spotkałem Romana Cieślara i dużo o tym rozmawialiśmy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że jakby owce i w ogóle zwierzęta gospodarskie bardzo mocno kształtowały nasz krajobraz. My się wszyscy zachwycamy taką naturalnością, nie wiem, jakąś Białowieżą, dzikimi rzekami, one są wspaniałe, te rzeczy, natomiast to, co jest unikalne, to jest krajobraz kulturowy. I krajobraz kulturowy był kształtowany przez wypas. W naszej strefie geograficznej były to właśnie przede wszystkim owce. Owce są po prostu pod różnymi względami znakomite.
Ja to zawsze mówię, że jak dziadkowie mieli owce, to jedna z rzeczy, których nas uczyli, to było, że z owcy, znowu będzie poważnie, można wykorzystać wszystko. To znaczy wełna, mięso, mleko, różne kultury wykorzystują nawet owce, oczy, Kości jeszcze. kości, jelita, kości na piszczałki na przykład, nawet te paznokcie, pazurki się zakopywało do ziemi, żeby tą glebę, żeby wrócić te mikroelementy do gleby. Nawet czy owcze bobki się wykorzystywały jako nawóz, prawda? Także to wszystko było naprawdę O zagospodarowane. jądrach zapomniałeś, a wiem, że spożywasz. Proszę powiedzieć. No muszę się przyznać, nie jest też jakiś to frykas i wielka smakowitość, ale nie przeszkadza mi dobrze przyrządzone jądra baranie, bywają bardzo smaczne. No ale patrz, Najlepiej z morawskim winem. no dobrze, ale powiedz mi, to może jednak terapia tymi owcami jest ważniejsza albo lepsza niż ptakami, no bo nie oszukujmy się, ptaki zawsze budziły grozę i przerażenie, jeszcze przed Nie, to Hitchcockiem. zależy, które to przed A, Hitchcockiem. już przykłady daję, no bąk zwyczajny, proszę bardzo, i bąk australijski. I proszę bardzo, no, to są ptaki, które przerażały. Przerażały, bo Przecież ludzie... w Australii myśleli, że to jest już buint, Tak. że to jest duch, to No u nas też myślano, że to jest duch bagien, tak często nazywano. Puszczyk. Tak, puszczyk, sowa, właśnie teraz się odzywają młode puszczyki. Tak, ale raczej myślę, że częściowo przerażały te nocne zwłaszcza, bo i bągi, właśnie te sowy, czy do których należy puszczyk, mają taką nocną aktywność, natomiast dzienne gatunki ptaków fascynowały jednak, jak popatrzymy na mity różne, nie? To ptaki zawsze z tą swoją wolnością, z tym pięknem, z tymi barwami, z tym śpiewem. No przepraszam, tutaj nie ma żadnej dyskusji, to jest najlepsza grupa zwierząt i uważam, że nie tylko dla terapii, tylko w ogóle dla wszystkiego, również dla badań naukowych. Cieszy mnie, że proszę nie rozwijajmy tego wątku, bo się posprzeczamy. Nie, ale ja właśnie chcę, żebyś ty go rozwinął w inny sposób, ponieważ hasło jest takie, ornitologia terapeutyczna, a COVID, bo ty to w COVID-zie rozwijałeś. To prawda. Ja do tego zmierzam, dlaczego to jednak od razu te muszę ptaki? powiedzieć z moim kolegą, z którym mnóstwo też pracujemy, z doktorem Sławkiem Murawcem, który jest lekarzem, psychiatrą, mnóstwo publikacji i rzeczywiście zauważyliśmy to w COVID-zie, jak pacjenci zaczęli mówić koledze, że skoro, prawie jak cytat z Seksmisji, pamiętają Państwo, jak ten Bocian, Bociuś, skoro Ty żyjesz, to i my żyjemy. I w COVID-zie ludzie mieli tak samo. Otwierali okna w tym największym czasie zamknięcia, tej separacji od przyrody i odkrywali, że przyroda żyje, że to wszystko działa. Kurczę, że to ma wręcz funkcje terapeutyczne i myśmy napisali taką pierwszą, nawet drobną pracę, a później to całą lawinę wywołało. Ja wiem, że to jest może dziwne i nie w polskiej tradycji pochwalić się, ale ornitologia terapeutyczna tak naprawdę to jest nasz autorski pomysł ze Sławkiem i tak jak się zawsze mówi, amerykańska nauka coś tam wymyśliła, to ornitologia terapeutyczna w Polsce była wymyślona wcześniej niż w Niemczech, niż w Stanach Zjednoczonych. W roku 2020 w zasadzie możemy formalnie mówić o tym i to cały czas działa i te nasze prace są cytowane za granicą, wykorzystywane. Ja uważam w ogóle, że my mamy taką, to się nazywa ecosystem services, czyli że takie świadczenia ekosystemowe, co nam ptaki dają, prawda, mięso, bo to drób, tak, że pomoc tam ze szkodnikami upraw, tam mnóstwo rzeczy, pióra, które tam edredony dawały na śpiwory, na kurtki i te rzeczy. Ja uważam, że jedną z funkcji ptaków, o których zapominamy, a która teraz wchodzi, nazwijmy to, na rynek ornitologiczny, to jest to właśnie funkcja terapeutyczna. W tym roku w Bangor za miesiąc będzie taka duża europejska konferencja ornitologiczna. Nawet zostałem zaproszony jako taki tak zwany invited speaker, czyli osoba, którą się zaprasza, żeby coś powiedziała o nowych trendach i cała nasza sesja jest poświęcona właśnie tym trendom terapeutycznym, zwłaszcza z wykorzystaniem ptaków w miastach. Czyli naprawdę dzieje się, wreszcie zaczęliśmy dostrzegać, że ptaki są dobre nie tylko dla naszego takiego, dla fascynacji, tylko naprawdę z przyczyn czysto zdrowotnych. Tak byś teraz znowu za granicę. Wiemy, że czytasz tylko te publikacje, w których ciebie cytują, bo już nie masz czasu, więc w ilu językach się tak swobodnie porozumiewasz? Czeski, słowacki, co dalej? No polski, swobodnie to nie wiem, swobodnie najbardziej to jednak po polsku i po angielsku, ale dość, tak komunikatywnie, na pewno czeski i słowacki, dlatego, że długo tam pracowałem, studiowałem, a czasem się śmieję, że kurczę, dopóki pracuję z nimi na co dzień, dopóki nie zaczną używać charakterystycznych słów, to na przykład mam problem z rozróżnianiem lokalnych akcentów. W miarę dobrze, to w miarę. Na poziomie komunikatywnym posługuję się niemieckim, bo tam pracuję i też z przyczyn rodzinnych.
Żona mnie cały czas próbuje nauczyć francuskiego. Popatrz, właśnie widzisz i wyprzedziłeś, bo tutaj chciałem spytać, że za wielkim człowiekiem stoi wielka kobieta, a z tego co słyszałem, żona podobno w 10 językach. Żona ma nieprawdopodobny talent językowy. To jest po prostu na granicy, uważam, geniuszu. Bardzo to lubi i mimo tego, no, że już jest, no, przepraszam, Joanno, mimo tego, że już jest babcią, to codziennie uczy się języków, rozwija to. W tej chwili głównie jednak zajmuje się językiem francuskim ze względu na własne zainteresowania i na pewne tam czytanie niuansów literackich, chociaż ona jest prawnikiem z wykształcenia, broń Boże, nie ma nic z językami wspólnego. Tak. Tak, pytałem, miałem nadzieję, że cię sprowokuje, bo tu uwaga, suchar, ptaki to znani prowokatorzy. Sam napisałeś, że prowokują do refleksji. Bardzo prowokują do refleksji. Bardzo, bardzo. No właśnie, ja nie chciałbym, żebym wyszedł tutaj na smutasa i tylko, czy refleksyjny myślę jestem, ale myślę, że raczej mam duszę taką... Lepiej nie będzie. Z każdą minutką starszy. Nie, z wiekiem człowiekowi zwiększa się refleksyjność, aż za bardzo, a ptaki naprawdę prowokują do refleksji. I to nie takiej na smutno, nie? Tylko, że też takiej, właśnie z doktorem Murawcem, ze Sławkiem często mówimy, że dla każdego stanu psychicznego znajdzie się jakiś ptak, który na pewno pomoże, chociaż czasem jest z tym trudno. Dobrze, to z kolei tak już mamy trudniejsze pytania, bo jest końcóweczka, to czy wiele ptaków ma problem z narkotykami? Bo z tego co pamiętam, bociany to kokainiści. A dlaczego kokainiści? No, sam zacząłeś książkę od słów bocian wciąga, ja dalej nie czytałem, bo ja przestałem wierzyć, że jeszcze coś dorówna pamiętnikowi narkomanki. Poza tym 7 książek twoich musiałem tu przeczytać, więc bociany odpuściłem. Pierwsze zdanie Bocian było... wciąga, Bocian no tak. wciąga, no więc chciałem się dowiedzieć, co to zaraz jest. kokainista, no, ale rzeczywiście wciąga. Ja w ogóle, to też znowu będzie bardziej refleksyjne i takie, ale ważne do powiedzenia, że jak się zaczynamy czymś zajmować w nauce, bociana bardzo lubię i mówię prosto, tutaj jechałem z badań, które robimy z Joachimem Siekierą, zakładamy najnowocześniejsze nadajniki na świecie, robimy badania, nawet znaleźliśmy sponsora, taką firmę EDP, która nam, kurczę, za te grube tysiące to pomaga. Ja lubię taką w ogóle współpracę, nazwijmy to biznesowo, że tym ludziom da się przy okazji fajne rzeczy tłumaczyć, tym inżynierom. A bocian wciąga tak jak wszystko, co w nauce potrafi wciągnąć, bo ja myślę, że w ogóle mamy problem z uczeniem studentów i doktorantów. Kurczę, będzie refleksyjnie trochę w drugą stronę, żeby tego bociana pokazać w szerszym kontekście, że my kształcimy coraz lepszych specjalistów albo coraz bardziej nie wiem, czy coraz lepszych specjalistów, ale na pewno coraz bardziej wyspecjalizowanych ludzi. Natomiast tak, coraz węższe są te specjalizacje, natomiast zapominamy o tym, że my powinniśmy też uczyć pewnej refleksji nad metodą naukową. Że metoda naukowa musi być powtarzalna, musi być robiona, musi być rozwijana, ale musi naprawdę być refleksyjna. To znaczy, że kurczę, że to nie chodzi o opisanie jakiejś pierdółki, tylko postawienie tego ważnego pytania badawczego, nawet o to, czy zajmujemy się najstarszym zawodem świata, czy tym, czy ptaki piją piwo, wino, czy ornitolodzy to robią. Jakbym miał pokazać, że za tym wszystkim naprawdę stoją całkiem sensowne teorie biologiczne. Wiem, że tak w krótkich rozmowach trudno. I ten bocian wciąga, bo my... Człowiek jak przychodzi na studia, to mówi, będę coś odkrywał, bo coś tam, czego nie wiadomo, będę odkrywcą, jak właśnie ten Darwin, ci najbardziej napaleni, myślę, że jest ich coraz mniej niestety. Natomiast bocian wciąga w takim sensie, że jak się pozna jakiś organizm dobrze, czy jak się pozna jakiś problem dobrze badawczy, to nauka jest to coś tak fascynującego, że myśleliśmy, że już odkrywamy, że już odkryliśmy zjawisko, otwieramy drzwi, tam wchodzimy do następnego saloniku i 4 inne pary drzwi. Tam myślimy, że już wszystko sobie poukładaliśmy, otwieramy następne drzwi, a tam jeszcze tego więcej. Nie? I to na takiej zasadzie było to, że ten bocian wciąga. Dobrze, że nie powiedziałeś dalej, że uzależnia, ale ja muszę powiedzieć szczerze, to jestem pewien, że bliscy moi znajomi i rodzina by powiedzieli, że ptaki nie tylko wciągają, ale prowadzą do uzależnienia. No dobrze, ale te bociany to są w ogóle podejrzani zawodnicy, bo z twoich badań by wynikało, że podobno zjadają akuszerkom norniki, co w jakiś pokrętny sposób wpływa na dzietność. Tak, to jest w ogóle praca, po której straciłem paru kolegów z profesorem Timem Sparksem, który był moim opiekunem, można powiedzieć, w Cambridge, jak pracowałem. No z Timem
szukaliśmy, bo istnieje taka wiele ludzi lubi badać tak zwane analizy korelacyjne, nie? Masz długą stopę, masz tam coś tam większego, nie? Że jak masz... no i takie korelacje się sprawdzają, ale są właśnie korelacje takie typu... Korelacja to nie jest związek przyczynowo-skutkowy, to znaczy po prostu, że nie wiem, że coś jest współzmienne. No i to jest klasyczny przykład, czy bociany noszą dzieci, że we wsiach, gdzie jest więcej par bocianich, więcej dzieci przychodzi na świat. No ale za tym stoją inne rzeczy, na przykład, że wieś jest większa, albo że środowisko naturalne jest zdrowsze, prawda? A myśmy pokazali właśnie z teamem, żeby pokazać ludziom, nawet kurczę poważnym naukowcom, że nie możemy traktować wszystkich korelacji jako związki przyczynowo-skutkowe, no to właśnie pokazaliśmy liczbę akuszerek, kobiet w ciąży, norników, na liczebność bocianów, żeby ludzi skłonić do refleksji, na Boga nie róbcie tylko takich prostych analiz korelacyjnych, tylko myślcie o związku przyczynowo-skutkowych. A dlaczego straciliśmy kolegów? No bo pracę opublikowaliśmy naprawdę w dobrym czasopiśmie International Journal of Climatology, bo tam też aspekty klimatyczne pokazywaliśmy właśnie, żeby pokazać, że to, że jest zawsze coraz cieplej, to nie znaczy, że to musi być od razu długoterminowa zmiana klimatu na przykład, albo że tam są jakieś niuanse, na które należy zwracać uwagę. No i wykorzystaliśmy, tak jak powiedziałem, do ilustracji tego pracę kolegów, no dwóch z nich po tych, jak ich zacytowaliśmy, przestało się kompletnie do nas odzywać. To tak zupełnie, także w nauce wszyscy mówią o golden standards, o tym, że powinniśmy być otwarci na krytykę i tak dalej. No, naukowcy są takimi samymi osobami jak wszyscy inni, a może nawet jeszcze bardziej zawistnymi. Tak jak jemiołuszki są tak jak my i spożywają alkohol, ale Tak. już do alkoholu chciałem tylko jedną rzecz jeszcze, czyli trudne... Polewam wodę. Słusznie. Korek do win. Chciałbym, żebyś to przybliżył, bo to jest ciekawa kwestia, czyli uprawa drzew, gospodarka i znaczenie beczek dla ptaków. Bo z twojej książki dowiedziałem się, że tak naprawdę gdyby nie te wina, nie te korki do win, to te dęby już miałyby problem, te korkowe, a jednocześnie... Miałyby problem, bo by nie były wykorzystywane. A to jest bardzo specyficzne siedlisko w Portugalii i w Hiszpanii. Te lasy korkowe, lasy dębów korkowych, jakby nie były wykorzystywane w taki ekstensywny, bo to jest bardzo ważne, czyli w taki dość delikatny sposób, ale jednak ważne, to mnóstwo ptaków straciłoby siedliska. Także, bo one by się rozrosły, by się zacieniły, a jednak ptaki lubią, tak jak ludzie, albo przynajmniej jak ja, lubią przestrzeń półotwartą, czyli że jakieś światło dociera. Proszę zobaczyć, że my jesteśmy gatunkiem, który pochodzi z sawanny. Jak w naturalny sposób dwie rzeczy są z tym związane. Jesteśmy u dobrego ojca, czy u złego ojca, to można zrobić eksperymenty na dzieciach. Jak rozpalamy ognisko... Tego bardzo złego można robić eksperymenty bardzo na złego. dzieciach, wiesz? Jak rozpalamy ognisko, to nic tak dzieci nie fascynuje jak ogień. Naprawdę zrób kiedyś takie eksperymenty. Po prostu lubią to, bo to jest to Straż pożarna bezpieczeństwo. mi już zabroniła, wiesz? No, to trzeba zrobić w takim miejscu, gdzie można i zrobić to doświadczenie, że naprawdę ten ogień sawannowy, który gdzieś nas chroni przed dzikimi zwierzętami, działa. Drugie, to że jak wypoczywamy gdzieś, to lubimy sobie usiąść pod drzewem i obserwować przestrzeń nie tylko dlatego, że tam jest cień, tylko że też jest bezpieczeństwo, że jest przestrzeń półotwarta, że widzimy. A w gęstym lesie, nie tylko ja, bo mam klaustrofobię, jakiś tam rodzaj, nie czujemy się tak wcale bardzo dobrze. Nie? A pochodną tego, jak jesteśmy przy alkoholu, to jest przyjście do restauracji, do knajpy, jak w barach kowbojskich. Nie? Jeśli jest wolne miejsce, to najczęściej wybieramy miejsce w rogu i tam prowadzimy dyskusję. Nie? Także... przepraszam, bo miało być o lasach korkowych. Aha, no i tam... Bardzo dobrze, no. Jakby to powiedzieć, wycieczka numer 169, jak jesteśmy przy tych ostatnich cyferkach, no to ja właśnie czasem tak mam, że kurczę, gdzieś tam później zapomnę, bo mnie te anegdotki z boku wciągają, ale w tych lasach korkowych właśnie jak te dęby są ograbiane, można powiedzieć, z tej kory, które wykorzystujemy w najlepszych w ogóle winach, to się wykorzystuje te super. Czasem korek od wina portugalski do tych najlepszych win potrafi kosztować kilkanaście euro, także to jeden koreczek, a wino można kupić za 2 euro w Hiszpanii czy w Portugalii, więc to, żeby to uświadomić sobie no, tą produkcję, jak się to ściąga, to właśnie tworzy się takie środowisko półotwarte i te lasy korkowe z tymi specyficznymi dębami, z tymi specyficznymi żołędziami, z tymi specyficznymi świniami, które tam zbierają te dęby,
no są absolutnie super siedliskiem dla ptaków, w tym jednego z gatunków, dla dwóch, które bardzo lubię, dla dzierżby śródziemnomorskiej. Zaskoczenie. Zaskoczenie. Drugie będzie jeszcze większe. Dzierżba śródziemnomorska jest podobna do srokosza. Kiedyś były wspólnie w grupie. A drugie to zaskoczenie to jest dzierżba rudogłowa. Ja cię tak chciałem jeszcze spytać, bo ja wiem, że tam te 10% korków się psuje wina. Oj, tak. Że są te, prawda, mówiłeś o skrzynkach. Ja ci teraz przerwę, bo co ty masz z tą Portugalią? Ta Portugalia się tu pojawia, a ja dobrze wiem, że ty kiedyś hipotezę strasznie długo forsowałeś, że bociany portugalskie wyglądają jak polskie. Wyglądają cały czas tak samo, ale jedzą co innego. Też na P. jedzą coś innego. W ogóle teraz robimy takie ciekawe badania, jeszcze nic nie opublikowaliśmy, ale wydaje mi się, że w ostatnich latach zwłaszcza przepływ materiału genetycznego z populacji zachodniej bociana, bo to musimy wyjaśnić może słuchaczom, że gdybyśmy popatrzyli na mapę rozmieszczenia bociana, to on jest w prawie całej tej Europie, naszej części, natomiast Łaba dzieli populację bocianów na taką tą zachodnią, czyli głównie portugalską i hiszpańską, ona się rozrasta, tą zachodnią, która albo migruje do Afryki przez cieśninę gibraltarską, albo w ogóle jest już coraz bardziej osiadła. No i tą naszą populację wschodnią, która migruje, jak Pan Bóg przykazał, daleko, te kilka tysięcy kilometrów, aż na przylądek Dobrej Nadziei i tutaj leci Doliną Nilu. Czyli poważne bociany, a nie... To ważne bociany, te najważniejsze, te, które prawdziwie, że tak powiem, robią... Te nasze, te najbardziej nasze, najnachsze. No ale teraz z różnych przyczyn, dokładnie nie wiemy czemu, to właśnie jakaś taka transmisja tego materiału genetycznego wręcz z Portugalii, z tamtych kierunków idzie do nas. Ale już coś tam jeszcze mieliśmy powiedzieć, bo mi przerwało. Skrzynki, beczki, możesz co chcesz, ale ja mam jeszcze tak jedno pytanie, więc jak chcesz, możemy skakać później. No to skrzynki, no to tak samo, no to... Jeśli chodzi o komfort ptaków, mówiłeś, w czym mieszkają ptaki? To w ogóle są zabawne historie, że ludzie ze starych beczek, ze starych skrzynek potrafią robić budki lęgowe. Na przykład w Hiszpanii, w Portugalii, właśnie we Francji, we Włoszech jest to popularne. Takie skrzynki lęgowe, jak u nas się zakłada. Robi się z takich, w tej chwili nawet sprzedaje się wino z takich, symulując budkę lęgową i ptaki, głównie sikory sobie w tym gniazdują. W Szwajcarii nawet jest jakaś taka winnica na granicy z Włochami, gdzie pokazują, że te ptaki, które w tych skrzyneczkach, które gdzieś tam powstały z tego transportu wina, służą też jako naturalni sprzymierzeńcy, taka biologiczna ochrona upraw. To na sam koniec napiszę spokojnie. Moi informatorzy donieśli o kolejnych Twoich badaniach. Więc Kurczę, jak? Ja się zaczynam bać, kogo Ty pytasz. Ja się niektórych boję. Odpowiednich ludzi. Więc jak wygląda sprzęt do ultradźwiękowego odstraszania kleszczy i czym są kleszcze podskórne? Oj, te kleszcze, to zaczniemy od drugiego. Kleszcze podskórne, to muszę powiedzieć, że to znalazła moja doktorantka, czy nasza doktorantka, bo akurat jesteśmy kopromotorami z Oskarem Wasilewskim, a Ala Matysiak. Pozdrawiamy Alę. To są kleszcze, których nie widzimy. To są kleszcze, które... Normalnie kleszcz, jak widzimy na psie albo na sobie, to go widzimy, a to jest te same gatunki, które potrafią się tak pod skórę wbić, że one są niewidoczne. Dopiero jak się zwierzę oskóruje, to widzimy, że te kleszcze są w środku, a one też przenoszą bardzo groźne choroby, a nie jesteśmy w stanie ich wyciągnąć. Żeby postraszyć ludzi, takie kleszcze też opisano u ludzi i to bardzo twarde przypadki w Korei Południowej, także jest coś takiego. Te ultrasonograficzne czy ultradźwiękowe odstraszacze, próbujemy to testować, to jest naprawdę słabo przetestowana rzecz, ale już działamy. Mnie w ogóle takie nowinki technologiczne interesują. Powiem, skąd się to wzięło. Jest sporo ludzi, którzy nie chcą używać preparatów chemicznych na kleszcze, bo mają albo alergię, albo nie lubią tego rodzaju chemii. To powiedzmy sobie szczerze, że każde spłukanie chemii do środowiska jest kosztowne środowiskowo. No i szuka się innych rozwiązań. Ja nie mówię, że one są idealne, ale poszukujemy czegoś takiego i próbujemy współpracować i z producentami, i z dystrybutorami, którzy nas pytają. Ja, tak jak powiedziałem, ja lubię testowanie nowych metod i takie poszukiwanie
no nie lubię takich prostych rozwiązań konsumpcyjnych, że tutaj 99% ten szampon jest najlepszy na świecie, nie? Ja tam, pokaż lekarzu, co masz w garażu, twarde dane naukowe. I one nie zawsze są proste, łatwe do wytłumaczenia, ale fascynuje mnie to raczej jako metoda pewna, niż znalezienie gotowej odpowiedzi na to, żeby kleszcze nas nie gryzły. No ja z wielkim smutkiem będę musiał powoli nas do brzegu już zmierzać, więc tylko zasygnalizuję, że miałem jeszcze historię o graficznym goleniu łon grupy badawczej, więc miałem przygotowane jeszcze takie rzeczy. Tak więc na koniec no, sam się podzielę tym, że kiedyś zastanawiałem się nad emigracją do Nowej Zelandii, by paść owce i miałem już nawet przygotowany taką legendę. Ale bo tam jest bardzo intensywny ale wtedy wypas. tam płacili dużo więcej pieniędzy i jeszcze jeśli miałeś psa pasterskiego lub papiery na to, tak. więc ja już sobie ogarniałem papiery na lewo, tak? Na lewo. No nie miałem psa, ale ktoś by mi podpisał. I chciałem cię spytać, czy ty byłbyś gotów porzucić naukę dla owczarstwa? Takie pytanie na pożegnanie. Nie. Nie? Muszę powiedzieć, ja często rozważam, co mógłbym robić w życiu. Kurczę, teraz to będzie skrajnie, może nie pesymistyczne, bo realistyczne. Po pierwsze, że nie umiem chyba robić nic innego, ale drugie jest gorsze i to wyjaśnienie jest bliższe. Ja po prostu jestem w to tak wkręcony. Bo ja różne rzeczy gdzieś tam ku pomysłom rodziców miałem robić w życiu, nie chcę do tego zmierzać. Na pewno nie było to owczarstwo ani pasterstwo. Mieli inne ambicje względem dziecka, najstarszego syna. Nie, no nauka mnie po prostu absolutnie kręciła. Ja pamiętam, i to tak od szkoły podstawowej, nie? Ja wiedziałem, jak mówiłem ojcu, że chcę być ornitologiem i tylko się pytał, to ojciec tak patrzył na mnie i mówi, kury, kaczki, to rozumiem. Że ty tutaj dzikie tak sobie będziesz obserwował, z czego będziesz żył, nie? No jak widać, kurde, bidy nie ma. I to mnie, także od razu powiem, nie porzuciłbym. Mogę tylko uzupełniać to, co robię jako główną robotę. To tym realistycznym, nie optymistycznym akcentem dziękuję ci. Ja bardzo dziękuję. Do następnej razy. Dziękuję bardzo, super.